Dzień dobry. Dzisiejsze nagranie dedykuję wszystkim, uwaga, sceptykom laserów CO2 w warsztacie stolarskim. Myślę, że to, co Wam pokażę, odmieni Wasz światopogląd, bo ja do tej pory nie mogę zebrać szczęki z podłogi. Zresztą zobaczcie sami, co będziemy dzisiaj robić, a za chwilę pokażę Wam, jak to zrobić. To, co Wam tutaj pokazuję, to oczywiście intarcja. Fornir Sapeli jest wstawiony w drewno bukowe. Tutaj jeszcze drugi przykład. Zobaczcie, że jest to zrobione faktycznie perfekcyjnie. Nie ma opcji tutaj, żeby znaleźć jakiekolwiek miejsce, jakąś szczelinkę na wciśnięcie choćby igły. I takie rzeczy jesteśmy w stanie zrobić właśnie na tej maszynie. Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Jak zawsze przy pracy na laserze, czyli od kilku testów, które pozwolą nam określić parametry pracy. Parametry dobieramy oczywiście od lasera, od drewna, od forniru, od wilgotności drewna, więc musicie tutaj troszeczkę spędzić czasu. Ja już sobie zrobiłem właśnie te testy wcześniej i ja już mam te parametry w bazie. Pierwszą rzeczą, którą musimy określić, to będzie głębokość grawerowania w naszym materiale tym podstawowym, żeby zrobić grawer mniej więcej 0, na przykład 6 mm, skoro to mamy 0,8, plus minus, no możemy nawet zrobić 0,8, ale musimy zrobić po prostu grawer, który pozwoli nam umieścić drugi grawer, który będziemy wciskać, wpracowywać właśnie w to drewno. I od tego zaczynamy. Więc ja już mam przykład tutaj buku w maszynie. Jest ogniskowa znaleziona, a teraz zobaczycie, jak wygląda sam projekt. Ruby już działa i projekt wygląda następująco. Czyli mamy czarną ramkę i napis do mi drewno. Zauważcie, tutaj mamy 270 na 50, więc to będzie maksymalne nasze, powiedzmy, te pole zadruku przy tym projekcie. Linia tutaj jest jako linia 10 chyba punktów. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy tutaj jesteśmy w stanie to zrobić jako milimetry. Powiedzmy 3 mm. Nie. Dobra, czyli mamy 10 punktów. I to będzie pierwsza rzecz, którą robimy. No więc możemy tutaj, dopasowanie jest marginesu 0,0. Wszystko gra. Utwórz zadanie. Sprawdzę tylko, czy troszeczkę sobie to poprzesuwam tutaj na maszynie. 50. I 270, tak? 270, dobra, coś takiego mogłoby być. Gra. Przesuwamy to do naszego punktu startowego. Zobaczę jeszcze tą linię, czy jeszcze troszeczkę nie pogrubić tego. Tak mi się wydaje, żebym to troszkę dał grubsze. Zobaczmy, co będzie, jak damy 20. Przesada. A, już wiem. Połowa linii wychodzi na zewnątrz formatki. Zobaczcie, że tutaj mamy oznaczone to, dlatego tam jest to cieńsze. Dobrze, więc 20 da mi docelowo 10. Utwórz zadanie, przechodzimy. No i właśnie, tutaj już widać, że ta ramka jest zdecydowanie grubsza. Dajemy tutaj od punktu początkowego. No i teraz kwestia parametrów pracy. Przy tym, co już ja tutaj próbowałem, zobaczymy, czy mam tutaj zapisane jako grawer w klonie. Dokładnie 100, moc, prędkość 50 i da mi taki wżer, żeby spokojnie do 0,8 forniru utopić. Czyli wyprodukuj
i możemy lecieć z pracą. Etap pierwszy zakończony. Nasze logo elegancko wygrawerowane. To zajęło 9 minut. 9 minut i mamy pierwszą część pracy zrobioną. No ale teraz jeszcze musimy pokombinować z fornirem, tak? No i tutaj zaczynają się nie że schody, ale trzeba się do tego trochę przygotować. Mamy fornir 0,8 i teraz grawerowanie w nim to jest, słuchajcie, jak wiecie, skalpelem chirurg i mamy wycinać tak cieniutkie rzeczy. Musimy pomyśleć, co zrobić, żeby nam się to po prostu nie rozleciało. I tutaj przychodzi z pomocą taśma dwustronna. Ja akurat nie mam takiej szerokiej, co widziałem, że byłoby lepiej zrobić z takiej po prostu jednej formatki. Nie mam, więc sobie poradzę z tym, co mam. Naklejamy 2-3 warstwy. Sprawdziłem przy jednej, jedna jest za mało. 2-3 warstwy pozwolą nam pięknie utrzymać to wszystko razem. Zresztą zobaczycie zaraz co i jak, więc na razie tniemy to i zaraz zobaczę, czy to mi się tu zmieści. Tak, na luzie. Dobra, więc to wszystko sobie sklejamy, czy też podklejamy. To jest front, to jest tył. Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie patrzę. To będzie rzecz z tej strony wkładana dobrze. Naklejamy to z tyłu. Dobra, mam to podklejone. Możemy to ładować do lasera i jeszcze trzeba pomyśleć o tym, żeby przykleić to do samego stołu, żeby nam to po prostu się nie ruszało w czasie przejazdów lasera. Oczywiście pracujemy cały czas z nadmuchem, więc przykleję sobie to jeszcze po bokach do stołu rastrowego. No. Okej. Oczywiście fokusuję to, ponieważ tutaj materiał jest cieńszy dużo niż ten bóg poprzednio. Dobra. I możemy teraz modyfikować projekt, bo musimy wykonać jeszcze drugi projekt, który będzie wkładany w ten pierwszy. Więc z powrotem wracamy do Rubiego. I tutaj tak. Po pierwsze musimy pomyśleć o tym, że robimy inwers, czyli wszystko to, co jest białe, ma być czarne, to, co jest czarne, ma być białe. To jedna rzecz, więc to możemy sobie od razu zrobić. Ale nie mamy tutaj jeszcze tła. Więc dorobimy sobie kolejny prostokącik, który będzie tym naszym tłem. Nie linią, tylko wypełnieniem. To będzie miało wartość, czy wymiary 270 na 50. Ups, tutaj 270. 270 na 50. I jeszcze sobie to skopiuję, zaraz wam powiem dlaczego. I teraz ten prostokąt damy w pozycji 0,0, ale oczywiście przesuniemy go sobie
na sam dół. No, przesuniemy sobie to pod spód. OK. A ten prostokąt zamienimy na linię cięcia i również to damy na 0,0 i tym będziemy mogli wyciąć. Bo chodzi też o to, że musimy pomyśleć, jak to będziemy wpasowywać. Uwierzcie mi, że przy tych malutkich intarcjach, które robiłem, które pokazywałem wam na początku, nie było to takie proste, żeby wpasować to idealnie. No więc wydaje mi się, że to, co tutaj wam pokazuję, jest optymalne. No i dobra, to już mogę wrzucać na maszynę. Utwórz zadanie. W tym miejscu, które jest teraz. Ale co jeszcze musimy zrobić? No oczywiście obrócić to lustrzanie. Obracamy więc to lustrzanie i wydaje mi się, że to wszystko. I teraz zostanie kwestia wyboru znowu parametrów cięcia. Ja mam to jako Vanir Intarsia. W moim przypadku 100/60, a cięcie 100/3. Odpalamy i jedziemy. I znowu laser pracuje, a my możemy iść na kawę, nie? Taradę. I nasz element możemy wyciągać z maszyny. Jak się tam dobiorę zaraz, zobaczymy. Puści czy nie puści? Dawaj, puszczaj. Proszę bardzo. I nasza wstawka gotowa. Tutaj to, co widać, takie żółte, to jest już prześwitujący ten podkład. Może jeszcze można było troszeczkę to zrobić słabsze, chociaż zobaczcie, że to jest już no, i tak mega wiotkie. Dobra, idziemy na Stróżnicę, dalsza część pracy. No więc, mamy nasz pozytyw, mamy nasz negatyw, albo awers, rewers, jak kto woli. Teraz czas to skleić, tak? Możemy sobie oczywiście zobaczyć, czy to pasuje. Ja tutaj czuję, że elegancko mi to pięknie wpadło, ale tutaj zobaczcie, że to się lekko przekrzywia, więc mówię, właśnie z tym pasowaniem trzeba to zrobić naprawdę dobrze. I dlatego ja też tutaj wyciąłem to po obrysie, no bo widzę faktycznie, gdzie to wpada, w które miejsce. Powinno być dobrze. No musi być dobrze. Tu nie ma opcji innej. A więc teraz co robimy? No oczywiście kleimy. Więc to, co musimy przykleić, to oczywiście te wszystkie czarne miejsca. Dobra, tego kleju nie będzie tutaj potrzeba jakoś bardzo dużo, ale oczywiście musimy sprawdzić i być pewni, że na dnie ten klej będzie. Pędzelek w rękę i jedziemy. Tam, gdzie brakło, dolać. Sprawdźcie.
Dobra. Możemy kleić. I zobaczcie, tutaj znowu lekko się to przesunęło mi. Dobra, raczej powinno być ok. I tutaj polecam wałki do forniru albo wałki do klejenia, na przykład są takie twarde właśnie wałki do klejenia plandek. Czasami wiecie, inaczej się to nazywa i kosztuje również inaczej, a działa dokładnie tak samo. No i teraz co? Wypadałoby chwilę poczekać, prawda? Żeby ten klej choć troszkę związał. Dobra, to sobie schnie, ja sprzątam na stole i teraz możemy się zastanowić, do czego możemy to wykorzystać. I ja tutaj zawsze powtarzam, że nie moją rolą jest wymyślanie dla Was, dawanie Wam wędki, jak ją użyć, pokazywanie, gdzie biorą najlepiej ryby, pokazywanie, która ryba jest najsmaczniejsza. Nie chcę tego robić, naprawdę. Więc nie chcę dla Was wymyślać zastosowań, technik pracy, które ja Wam pokazuję, ale pierwszą rzeczą, którą mi przyszła do głowy, to jest na przykład szachownica. Ja zaraz ją sobie zrobię. Wydaje mi się, że ten format maszyny wystarczy, żeby to wykonać. Tablice zegara, słuchajcie, blaty zegara, wstawianie cyferek wykonanych z innego gatunku drewna. No i oczywiście ta maszyna jest naprawdę super precyzyjna i bez problemu mogę wielokrotnie wstawiać na przykład ten zrobiony już przeze mnie element do ponownego wypalania. Jeśli będę chciał wstawić wiele gatunków drewna, wiele kolorów, żaden problem. Za każdym razem będę przechodził to samo. Jedna kwestia tylko, że tą deskę bukową muszę ustawić dokładnie w tym samym miejscu na stole maszyny. Co jest banalnie proste, no bo daję na 0,0, przesuwam w sam narożnik i gotowe. Dobra, rozgadałem Cię, czekam aż to wyschnie i pokażę Wam co dalej. To co? Próbujemy to w takim razie rozłączać. Czyli tutaj są te taśmy klejące, które przyklejałem. Szczególne warstwy. Teraz się dostaniemy do warstwy pierwszej. Okay, to już jest chyba to. Jeszcze jeden kawałeczek. To czarne. To czarne, które widzicie, to jest taśma klejąca. Więc jak widać tutaj tego drewna w tym miejscu już praktycznie nie ma. Więc wydaje mi się, że parametry pracy, które ustaliłem, raczej są prawidłowe. No i teraz ja proponuję troszeczkę się pobawić i zebrać trochę tego kleju. Taśma odklejona. Powiem Wam szczerze, że chyba ta taśma jest po prostu zbyt mocna. Ona tak trzyma do drewna, że no ciężko było to zerwać. Co teraz? Szlifierka w rękę i jedziemy. Zobaczymy, czy to już da się zebrać. W tą stronę. I co na koniec robimy? No oczywiście
nałożymy sobie jakiś preparat. Tym razem będzie coś takiego, czyli taki wosk. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Nałożymy. Rozsmarujemy. Zbieramy oczywiście nadmiar. I proszę bardzo, nasza intarsja gotowa. Jak wam się podoba? Jest bajer, nie? Piękna sprawa. Jaki będzie morał dzisiejszego odcinka? No może taki, że naprawdę warto poznawać nowe techniki pracy, nie zamykać się na nowości, bo te nowe sprzęty naprawdę pomagają w pracy. Wykonanie takiej intarsji bez użycia lasera, no zajęłoby troszeczkę czasu, naprawdę, żeby oczywiście uzyskać taką jakość, bo tutaj jest to wykonane super perfekcyjnie. Tyle. Ja już myślę w mojej głowie oczywiście, gdzie wykorzystam tego typu wstawki. Szukam również fornirów, większych formatów i można będzie robić prawdziwe cuda. Do zobaczenia. Cześć.